Trzeci dzień w Malezji i znowu szpital, ale spokojnie, to tylko pretekst, żeby pokazać Wam, jak wygląda i ile kosztuje normalne życie w Malezji. W tym odcinku udamy się na rodzinne zakupy. Pokażę Wam miejsce, gdzie dostaniecie kultowego, autentycznego kokosowego szejka, a także opowiem o problemach, które dręczą Europę i wyjaśnię, dlaczego są one zapalnikiem, by już dziś pomyśleć o planie B. Tym samym będzie to wstęp do szalenie ważnego tematu nieruchomości w Malezji. Odłóżcie wszystko, co robicie, bo ten odcinek to coś więcej niż zwykła wakacyjna opowieść. To materiał, który da Wam do myślenia i może zmienić Waszą przyszłość. Kolejny dzień i znów w drodze do szpitala. Tam wzięliśmy przepyszną kawcię z automatu i, jak sami widzicie, ceny są bardzo okej. Jest już trzeci dzień w Malezji, natomiast dzisiaj nagrywam to o godzinie 16, moi drodzy. Tak się składa, że od rana w zasadzie pracowałem w domu, trochę na balkoniku, trochę na patio, trochę w pokoju brata, żeby sobie włączyć klimatyzację, posiedzieć w klimatyzacji. Natomiast jeśli chodzi o te całe raporty, o MRI, które miałem wczoraj, ten 40-minutowy, no to już rozmawialiśmy z doktorem po prześwietleniach. Wiemy tyle, że to się po prostu goi i będzie bolało jeszcze trochę i łącznie zapłaciłem za to... How much I paid? 1,400 ringgit Malaysian. 1,435. Zapłaciłem 1435 ringgit Malaysian. Pokażę Wam dokładnie, jak wygląda rozpiska, co ile kosztowało. Możecie porównać te ceny do tego, co jest w Polsce. Konsultacja, prześwietlenia, dwa, w zasadzie trzy w sumie, no bo lewa, prawa ręka. No i po prostu zrobienie MRI tego 40-minutowego, no to też swoje kosztuje. Łącznie właśnie się składa na ten wydatek. Tutaj jeszcze całe podsumowanie, opisanie tego, co zaszło, co jest, a co jest nie tak, co jest tak. Ze względu na to, że tam było mnóstwo właśnie zdjęć wysokiej jakości, no to mamy wszystko na płycie, żeby tego nie drukować, więc wszystkie oryginały pozostają dla mnie, mam do wglądu. A po szpitalu prosto na szejka zrobionego z kokosa. Podobno jest to jedno z najlepszych i najstarszych miejsc, gdzie można dostać oryginalnego kokosowego szejka. Nie muszą być piękne z zewnątrz, ważne, że są naturalne i smaczne. Taki szejk smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. Absolutnie polecam. No i prawie całą rodzinką, no bo jestem ja, tata, mama i brat. Tam idą do sklepu o nazwie Uniqlo, a to dlatego, że siostra kupiła jedne spodnie, które są za duże. Wiem, niby kompletnie nie interesujące, ale domyślam się, że może to być interesująco, żeby obserwować takie normalne życie z perspektywy normalnych osób, które mieszkają w Malezji. Tak więc siostra kupiła spodnie, jakoś tam nie pasują. W tym Uniqlo kosztowało to 300 ringi, czyli w sumie prawie 300 zł, 250 zł, kupa hajsu i idziemy je oddać, ale to tutaj jest tak samo jak w Polsce, czyli mimo tego, że chcemy oddać, to dostaje się bon na zakupy za tę samą kwotę, czy tam do tej kwoty w sklepie. Tak więc nie dostaniemy hajsu z powrotem, więc każdy przychodzi, żeby sobie coś wybrać na tej zasadzie, nie? Fajne koszulki, ceny są takie, powiedzmy, dosyć, po 59, bardzo fajny materiał. To jest spoko. 59 ringgitów, jakieś 50 zł, 55 zł. Koszule z kolei 129, no ale jest to drogi sklep. Koszulki z Pokemonami za 4 dyszki, kotki też po tyle samo. Dość drogo tutaj. Jeszcze wszyscy są w sklepie, przebierają. Mi się tam za specjalnie nic nie podoba w tym Uniqlo. Natomiast wyszedłem sobie tak trochę podychać. Jest godzina po 17. Jest przyjemnie, chłodno, 31 stopni, ale jakoś tak czuć się chłodno. Natomiast później z Wami chciałbym porozmawiać na temat różnych budów, no i oczywiście domów tutaj w Malezji. Ponieważ no jedna uderzająca różnica jest taka, że w Europie mamy przyrost naturalny na poziomie negatywnym, czyli coraz mniej dzieci się rodzi niż osób z tego świata odchodzi. Natomiast tutaj w Malezji jest przyrost naturalny, w sensie pozytywny. I to jest dosyć decydująca kwestia związana ewentualnie z zakupem nieruchomości lub planowaniem życia i tym, kto będzie zarabiał na nasze emerytury. No bo nie oszukujmy się, tak to wygląda. Tak więc o tym jeszcze zdążyłem sobie porozmawiać. Mam nadzieję, że w tej części materiału, a teraz już wszyscy wyszli, więc do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Niestety wątek został przerwany, zanim mógł zostać dokończony, ale od czego macie swojego oddanego, zaufanego narratora? Chciałem powiedzieć, że Polska wyludnia się najszybciej spośród wszystkich krajów Europy. Już od kilku lat populacja na całym kontynencie się zmniejsza, a tylko w tym roku liczba mieszkańców zmaleje o
500 000. Jasne, sporo nas jeszcze zostało, ale średnia wieku nieustannie rośnie. W 2025 roku przekracza już 43 lata, a co będzie za 20 czy 30 lat? Niska dzietność połączona ze starzejącym się społeczeństwem stwarza poważne wyzwania dla systemów emerytalnych i opieki społecznej. Mniejsza liczba młodych ludzi wchodzących na rynek pracy będzie musiała przecież utrzymać coraz to większą liczbę emerytów, a to niewątpliwie doprowadzi do przeciążeń finansowych i gospodarczych. I tak, ja wiem, że dzisiaj mało kto chce nawet o tym myśleć. Jesteśmy młodzi, piękni, silni, ale już teraz obserwuję, że poziom życia w Irlandii od kilku lat ulega skutecznemu pogorszeniu. Może to być 5-10% niż rok wcześniej, ale jeśli proces ten potrwa 20 lat, to efekt końcowy może być absolutnie dramatyczny. Gdy dobijemy już do 50 czy 60, to może być już za późno na wykonywanie jakichś sprytnych, ekonomicznych ruchów. Ja doskonale wiem, że wygodnie się dzisiaj leży po pracy i odpoczywa, no bo przecież się należy, ale dopóki jeszcze możemy coś zmienić, no to uważam, że warto wyjść ze strefy komfortu i zadbać o plan B, który może się naprawdę odwdzięczyć. Patrząc na to, co się dzieje w Europie, na to, co robią politycy, to naprawdę nie mam zaufania. Każde imperium miało swój moment świetności i każde, jak wiemy, upadło. To nie pogłoska, a historyczny fakt. Czy tak też się stanie z Europą? No, tego nie wiem, ale pewne jest to, że nie warto trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku. Jeśli kraj, w którym mieszkacie, będzie miał się dobrze, no to świetnie, absolutnie gorąco Wam tego życzę, ale gdyby sprawy się posypały, to naprawdę warto mieć plan awaryjny i im dalej, tym lepiej. Czy Malezja wygląda jak kraj trzeciego sortu? Chyba niespecjalnie. No i tym razem przyjechaliśmy w 5 osób, żeby kupić szampon na shoppingu, no ale zobaczymy też mniej więcej, co tam jest. Parkingi są oczywiście ogromne, pełne samochodów marki Perodua. Kolejny, mnóstwo tego. Pierwsze, co przykuło tu moją uwagę, to Huawei Mate X6. Bardzo ciekawy smartfonik, choć sam wciąż preferuję zwykły form factor telefonów, ale ten naprawdę dobrze siedzi w dłoni. W Polsce też go dostaniecie. Cena w zasadzie taka sama po przeliczeniu. Jesteśmy przy słodyczach i mama kupiła moje ulubione ciasteczka, można powiedzieć, są absolutnie przegenialne. Choć staram się ograniczać słodycze, to te niby mało interesujące kapelusiki warte są grzechu. Nie za słodkie, ale satysfakcjonujące. My za to kupiliśmy tu kilka takich zdrowotnych jaj, długo gotowanych w wywarze zawierającym herbatę, sos sojowy, anyż gwiazdkowy, cynamon, pieprz syczuański oraz inne zioła. No jak się okazuje, sklep z szamponem był zamknięty, tak więc zwijamy się i jedziemy już do domu. I jak się domyślacie, z rodzicami mojej ukochanej nie dało się pojechać do domu bez zahaczenia o jedzenie. Padliśmy na food court. Kiedyś już tu byliśmy. Wygląda tak sobie, ale miejsce jest jak najbardziej okej. Jest tu sporo do wyboru. Dla siebie wziąłem nasi lemak za 11 ringgit. Ogólnie widzicie, że tego typu spoko dania chodzą właśnie po 10-11 ringgit, czyli między 9 a 10 zł. Tutaj możecie zobaczyć, jak taka porcja prezentuje się w rzeczywistości. A tutaj to te ziołowe jajko. Mega ciekawy smak. Do picia wzięliśmy sok z marchwi, ale smakoszom piwa muszę powiedzieć, że te w Malezji jest bardzo, bardzo drogie. Między 15 a 20 zł za butelkę. Smakołyki za to sporo tańsze i coś takiego po obiadku mocno kusi. Po powrocie do domu tata mojej ukochanej zaproponował, żeby napić się świeżego kokosa. Tutaj możecie zaobserwować, jak wygląda sam proces jego otwarcia. Najpierw wyprofilowana jest baza, dzięki czemu może on stać bez przewracania. Następnie od drugiej strony przycinane są boczki. Jest trochę z tym zabawy. Tata też nie robił tego od lat, ale jak widzicie, idzie mu dość wprawnie. Następnie wycinana jest góra. Tutaj nie ma się co śpieszyć. W końcu nie chcemy porozlewać i każda kropla się liczy, zwłaszcza, że owoc jest w całości wypełniony wodą. Delikatne podważanie i proszę, mamy już dostęp. Chyba nawet kropli nie ubyło. Teraz tylko słomeczka i można pić. To jednak nie koniec. Po wypiciu powiększa się otwór i łyżką można wygrzebać delikatne, galaretowate nadzienie kokosowe. Musicie pamiętać, że jest to młodziutki orzech, a w zasadzie pestkowiec. Dlatego ta warstwa jest taka cieniutka, ale jak najbardziej jest to bardzo fajny, naturalny i przede wszystkim zdrowy smakołyk. Samej słodkości w nim jest mało, wręcz niewyczuwalnie mało, jakieś 6 gramów na 100, ale to wszystko zależy od dojrzałości. W Malezji właśnie wschodzi słońce i w tym 4. dniu naszego pobytu w końcu porozmawiamy o tym, co Was najbardziej interesuje, czyli nieruchomości. Obydwa domy, nowy i stary, znajdują się w obszarze miasta Bemban,
który leży w stanie Melaka w dystrykcie Jasin. Mieszkanie, które kupiliśmy, jest w Kuala Lumpur, więc to zupełnie inny świat, ale może warto właśnie zacząć od pokazania tego, jak wygląda ogród w starym domu w małym malezyjskim miasteczku. Jest poranek, mamy koło godziny 9, niedawno wstaliśmy i jesteśmy trochę zaspani, natomiast korzystając z okazji, że w tym momencie w domu jest dosyć cicho, bo rodzice pojechali zjeść śniadanie, brat również, siostry są w pracy, tak więc możemy tutaj pochodzić bez większych hałasów. Chciałem Was oprowadzić po ogródku, ponieważ to, co tu rośnie, w Polsce, w polskim ogrodzie raczej za bardzo nie urośnie. To, co tutaj mamy, to chili. Chociaż trochę wygląda może, nie wiem, na pomidory jak dla mnie, to okazuje się być to właśnie krzaczkami chili. Kolejno mamy to młode drzewko, które się tam znajduje, to jest papaja. Jeszcze nie ma owoców, ale będą. Tutaj mamy, jeśli się nie mylę, kwiat. Zapomniałem kompletnie nazwy, coś na P. What was the Chinese name? Fu Kui Hua. Tak więc to jest ten kwiat. Mama go bardzo lubi. Się cechuje, jak widzicie, ciekawym korzeniem. Tyle, co mogę powiedzieć. Wybaczcie, naprawdę kompletnie nie znam się na ogrodnictwie. No ale skoro jest to ciekawe, to warto by było Was przeprowadzić, tak? Tutaj mamy oczywiście w dalszym ciągu ten kwiatek. Tu mamy drzewo takiego owoca. Jest to owoc, który jedliśmy w Wietnamie. Tak więc one sobie tutaj powolutku rosną. And there's on a top of a branch some more. To, moi kochani, jak widzicie, po ostrych, to jest ananas. Rośnie dopiero tutaj taka sadzoneczka, urośnie większy zapewne, no bo dlaczego nie? Dalej idąc, to co widzicie, to duże, to jest nic innego jak coconut tree, czyli drzewo kokosowe. Jeszcze widzimy, że owoców żadnych nie ma na nim, no ale te również się z czasem pojawią. Natomiast tutaj widzicie już dużo większą papaję, na której znajduje się mnóstwo owoców. Ten widać już powoli coraz bardziej dojrzewa, zaczyna nabierać kolorku. Mnóstwo ich, gęsto. U góry dopiero się świeże pojawiają, nowiutkie. Tak więc tak wygląda to drzewko. Te liście to liście pandan. Wczoraj chyba jedliśmy ciasto z tym. Bardzo ciekawy zapach. Natomiast tam znajduje się jam. Również można się z niego wytwarza taki jakby słodki dżem. Ciekawy w smaku. Bardzo popularny w tym regionie świata. I tu warto się na chwilę zatrzymać, bo gdybym zobaczył tę roślinę na ulicy, uznałbym, że to po prostu jakaś wielka trawa, a nie przepyszna baza na ciasto. A jednak ciasto pandanowe to uwielbiany deser w Malezji. Ceniony jest on za swój intensywny, aromatyczny smak i miękką, puszystą konsystencję. Jeśli będziecie mieli okazję, to koniecznie spróbujcie. Jest to absolutny klasyk, równie obowiązkowy jak polski makowiec czy murzynek. Jeszcze jedno, totalnie bym zapomniał o imbirze. Zobaczcie, rośnie sobie w piasku, nie jest tutaj zbyt mokro, jest tylko delikatnie. Natomiast widzicie, że taki zakopany puszcza takie delikatne pędy i już tam będzie stamtąd sobie wyrasta. No, powinien być niby zakopany jakoś w ten sposób. No i w takim klimacie on sobie tutaj pięknie rośnie. No dobra, ale wyobraźcie sobie, że mieszkacie w kraju, w którym jest bardzo ciepło. Każdego dnia jest około 30-32 stopni. W nocy temperatura spada może do 25, do 27, czasami do 23. Co robić w takim domu? Czy klimatyzacja jest jedynym wyjściem? No, na pewno nie. Klimatyzację warto mieć i w zasadzie każdy pokój ma swoją klimatyzację. Natomiast są inne sposoby na wietrzenie pomieszczenia, aby utrzymać relatywnie, może nie tak bardzo przyjemną temperaturę jak z klimatyzacją, ale na pewno dużo lepiej. Już Wam pokazuję. Tutaj znajduje się całe centrum dowodzenia. Jak widzicie, sprzęt jest już dosyć leciwy. Ta klimatyzacja ma ponad 20 lat, coś koło tego. Tutaj również regulacja wiatraka, który znajduje się przy suficie. Mamy 5 prędkości, tutaj też jest do niego oddzielne wyłączenie, natomiast ten przycisk działa tutaj, steruje wyciągiem. Jak widzicie, wyciąg jest sporego rozmiaru, nie wiem dokładnie ile centymetrów, słabe jest tam do niego dojście i
ten wentylator wyciąga powietrze z całego domu, przez cały dom można powiedzieć, czy chociażby tutaj jest łazienka, tak? Oczywiście klimatyzacja to jest właśnie ta starutka klimatyzacja, ale działa ona jak najbardziej pozytywnie. W tym momencie jest wyłączona, jest poranek, na dworze jest w sumie 24 stopnie, może będzie widać. Tak więc nie jest źle, wystarczy włączony wentylator i wyciąg. Przepraszam, wiatrak i wyciąg. W części kuchennej, w zasadzie tam jest część kuchenna, można powiedzieć. Tutaj jest część takiego przedpokoju, tam dalej jest jeszcze living room. I widzicie, jest jeden wiatrak, tam znajduje się drugi wiatrak. Tutaj jest też bardzo stary, ale działa wiatrak. Tam jest wyciąg wyciągający i tam w kuchni mamy jeszcze jeden wyciąg. Tak więc to daje cały czas dostęp do świeżego powietrza. No, okno tutaj jest zamknięte, tam w części pralni, można powiedzieć, jest otwarty. W zasadzie tu jest jeszcze jedna łazienka, są 3 łazienki i 4 sypialnie w tym domu. No ale tak jak mówię, przypominam, że znajdujemy się w starym domu. No i jeszcze jedno, na pewno sufity są dosyć wysokie. Sięgnąć nie dosięgnę. W Irlandii na palcach jestem w stanie częściowo dotknąć sufitu. Tutaj nie ma takiej opcji. No oczywiście ze względu na to, żeby wentylatory się miały gdzie znajdować. Jeżeli macie wyższe pomieszczenie, no to jest chłodniej, więcej dostępu do tego powietrza, przyjemniej w takich upałach. A tutaj w części living roomu widzicie, też jest dużo, no większa klimatyzacja, bardziej wydajna. Nie wiem, czy to jest 3,5 kW czy więcej. Tam znajduje się kolejny wyciąg. Tutaj wentylator. No i tutaj widzicie, drzwi są otwarte. Kitek chciałby wyjść. Tam jeszcze jest piesek. W ten sposób, żeby tutaj żadne zwierzątka nie weszły. I tutaj mamy stąd dostęp do, powiedzmy, świeżego powietrza, które ciągle jest wyciągane tymi różnymi wyciągami poulokowanymi w każdym pokoju, w każdym pomieszczeniu, 2 w łazience, właśnie jak sami widzieliście. A tutaj no, jest to taki ołtarzyk, który powinien się znajdować praktycznie w każdym buddyjskim domu, żeby uhonorować, czy też pamięć właśnie o osobach, które odeszły. Więcej może powiem na ten temat przy innej okazji. Kawałek od domu na ulicy znajduje się przepiękny wrost, który jest w procesie naturalnej biodegradacji. Jeszcze niedawno były tutaj drzewa kauczukowca, przynajmniej tę część pokrywały aż do samego końca, zaraz w zasadzie przy domu. Natomiast teraz zostały wycięte, jakoś tak rząd sobie stwierdzi, ponieważ tu należy do nich. Czy coś tu się zmieni? Trudno powiedzieć, natomiast podejdziemy dalej, zobaczymy z bliska, jak wyglądają drzewa kauczukowca, które rosną totalnie dziko. Tak podchodzimy coraz bliżej do tych kilku drzew, natomiast to, co moją uwagę zwróciło, no to tutaj jest troszkę rośnie sobie kokosów, a tutaj widzicie banany, drzewa bananowe. Te ogromne liście to są właśnie drzewa bananowca, już Wam pokazuję pewnie na przebitkach. Teraz nikt nie zwątpi, że jesteśmy w tropikach. Jedyne, czego tu brakuje, to półprzezroczystego predatora. Mała poprawka, nie rosną one dziko, może ich się tak wydawać, ponieważ nie ma żadnego ogrodzenia, jest jak jest, natomiast tutaj widzicie przyczepione na drucik jakieś kubeczki, można powiedzieć pojemnik, z którego właśnie ten kauczuk powoli sobie spływa. Tu jest nacięcie, jest wbity kawałek metalu i tutaj możecie zobaczyć, że delikatnie skapuje, natomiast w tym wiaderku znajduje się już to, co wycieka z drzewa. Powoli dochodzi godzina 10, tak więc już się, można powiedzieć, dobudziliśmy. Natomiast wzięliśmy jedno auto i jedziemy sami w tym momencie do chińskiego lekarza, który ma spojrzeć na ten mój bark cały. Z tymi wynikami zobaczymy, co powie, czy jest w stanie w jakiś sposób pomóc tutaj w jego wyleczeniu. Ale przed tym jeszcze musimy zatankować auto, ponieważ już tam zbliżamy się do rezerwy. Można powiedzieć, że poniżej 2 zł za litr, czyli tutaj widzę 2 ringgit 0,50, no, które się przekłada na jakieś euro, przepraszam, 1,80 zł. Dokładnie na dole napiszę, ile kosztuje tutaj litr paliwa. Kiedyś było dużo taniej, no ale wciąż można porównać do tych pensji, które się tu zarabia względem tego, co mamy w Polsce, jest o niebo taniej.
Ceny paliwa w Malezji są jednymi z najniższych w regionie. Ta prosta tabelka daje wiele do myślenia, bowiem w Indonezji, Wietnamie, Kambodży zarabia się około 4 razy mniej niż w Malezji, a paliwo, jak sami widzicie, jest tam sporo droższe. W Tajlandii i Filipinach też zarabia się mniej, ale jakieś 2 do 3 razy. Jedynie Singapur i Hongkong to bogatsze państwa, ale cena paliwa tam nawet wyższa niż w Polsce. Tak prosta i oczywista sprawa jak koszt paliwa ma ogromny wpływ na standard życia. Nie chodzi tu tylko o tańsze przejażdżki nastolatków w tuningowanych protonach. Gdy paliwo jest tanie, niemal każdy sektor gospodarki ma niższe koszty. Sami pomyślcie, zbudowanie domu jest tańsze, żywność w marketach jest tańsza, w restauracjach również zjemy taniej. Tak niskie ceny 95 są możliwe dzięki rządowym dotacjom, ale myk polega na tym, że mogą jej używać jedynie mieszkańcy. Jak widzicie, paragon ze stacji benzynowej, nalaliśmy dokładnie 32 litry z małym haczykiem, wyszło 65,62 w ringgit Malaysian i to właśnie dzięki temu, że mamy auto tutejsze, zarejestrowane właśnie w Malezji z rejestracją, tak więc możemy korzystać z 95 i cieszyć się sporo niższymi cenami. No jeżeli będziecie mieli właśnie auto na innych blachach, no to nie ma opcji, musicie lać 97 droższą. Mimo to Singapurczycy regularnie przyjeżdżają do Malezji, aby zatankować benzynę 97, która choć około 2 razy droższa niż 95, nadal jest dla nich niezwykle opłacalna. Na tej stronie możecie prześledzić historyczne ceny paliwa. Od 2,05 ringgit za litr pozostaje niezmienna od ponad 4 lat. A jakie były ceny w czasach pandemii? Tylko 1,25 za litr, taniej niż woda. Ze stacji benzynowej ruszyliśmy dalej w kierunku Melaki. A gdyby Was jeszcze to zastanawiało, to aplikacja Grab tutaj również działa. Powiedzmy, wyznaczymy jakiś punkcik, żeby zabrało nas stąd, tutaj gdzie jesteśmy, a jesteśmy w zasadzie na środku skrzyżowania. Widzicie, dystans jest duży dosyć. O, telefon zjeżdża, jedziemy. No ale nawet takie przejechanie takiej odległości to w tym momencie by było 11 ringgit. Tak więc ceny są na pewno dużo lepsze, można powiedzieć, niż w Polsce. No zapewne cena paliwa jest tutaj też dosyć decydująca w tym wypadku. No jaki to jest dystans? Nie wiem, czy to będzie napisane, ale widzicie, no nie jest tak tanio, jak było tanio w Wietnamie. Natomiast jeżeli zachodzi taka potrzeba, no to można grabnąć i się przejechać gdzieś. Za to zwróćcie uwagę, że tutaj już nie ma opcji wybrania jednoślada. Mamy auto, a już później jedzenie, jakiś ekspres dostawy. Więc no, to jest na pewno znacząca różnica, ale sami widzicie, że tutaj na drogach no, są oczywiście motorki, różne jednoślady, ale nie ma tego tutaj wcale za wiele, albo tak dużo. No, w Polsce czy nawet w Irlandii też jest dosyć dużo jednośladów, a pogoda do tego nie zachęca. Tak więc dotarliśmy, może nie jesteśmy w centrum handlowym, ale jest tutaj taki pasaż za nami. Zresztą kiedyś w tej dzielnicy już byliśmy. Tam na dole mieliśmy wesele, kiedyś nie nasze, ale siostry. Tak więc dzielnicę znam, kojarzę. Za mną tutaj kolejny jakiś wysoki budyneczek. No i jesteśmy cały czas, no albo przyjechaliśmy właśnie do miasta o nazwie Melaka. Zależy, czy po malezyjsku mówimy, czy po angielsku. Po polsku w sumie nie wiem, czy jest Melaka, czy Malaka. Jakkolwiek, kiedyś się dowiem. Tutaj możecie zerknąć, jak wyglądają ceny w chińskiej klinice naturalnej medycyny. My tu przyjechaliśmy na akupunkturę, ale jak widać, wykonywanych jest tu sporo innych zabiegów. W ogóle w recepcji rozdawali chleb i to za darmo, no to co? Oczywiście, że wziąłem. A tak na poważnie jest to próbka pieczywa z mega niskim, wynoszącym 35 wskaźnikiem glikemicznym. Ci, co wiedzą o co chodzi, będą wiedzieć o co chodzi. Właśnie wyszliśmy z panią doktor, czy też practitioner, mieliśmy pogawędkę, sprawdziła dokumenty, które wczoraj dał nam ortopeda z tego szpitala. Przejrzała te dokumenty, przejrzała zdjęcia, przejrzała ten MRI. Trochę ponaciskała tu, ponaciskała tam, sprawdzić co się dzieje, jaki ruch jest wykonywany. No i w takim razie położyli mnie, spuścili ze mnie krew. Ileś tam tej krwi. Oczywiście tam mówili, że trzeba zjeść śniadanie. My jeszcze śniadanie nie mieliśmy, ale jest okej. To byłem honorowym dawcą krwi, więc te prawie pół litra człowiek się czuje okej, a tutaj to była jakaś mniejsza ilość. Natomiast no, pobijali te igiełki,
część nie boli, natomiast gdy natrafili na to miejsce, które mnie boli, no to cholernie bolało. No ale okej, igła wchodzi dosyć głęboko, bo to chyba przebija mięsień, wchodzi aż do nerwów. Tak więc wrażenia są takie trochę okej i też w dłoń to było wbite. No będziecie coś widzieli na przebitkach. A później puścili przez to wszystko jeszcze prąd. Tak więc wrażenie bardzo dziwne, bo powiedzmy mięsień sam skacze, sam reaguje na ten prąd i w ten sposób 30 minut leżeć. To bardziej niewygodna pozycja jest, żeby tak leżeć. No i plus sam fakt, że te igły są wbite i ten prąd tam płynie i zależy jak się delikatnie ruszymy, to ten prąd później mocniej się przebija i w pewnym momencie aż nawet trochę zaczął szczypać. Ale jakoś to tamtemu zaradziliśmy, tak więc odbyliśmy sesję i jutro chyba będziemy musieli również wrócić. A teraz idziemy w poszukiwaniu jakiegoś śniadania tutaj w tej okolicy. No, trzeba coś wszamać. Dochodzi godzina 12, tak więc zobaczymy, co uda nam się ciekawego znaleźć. A, na pewno powiedzieli, że nie mogę jeść słodyczy, ani żadnych owoców morza. Na co? Z czym nie ma problemu, żeby nie jeść, ale słodycze, naprawdę. Dla siebie wziąłem proste śniadanko w postaci nasile mac. Nic specjalnego, ale za 9 ringgit w zupełności wystarczające. Moja ukochana za to wzięła sobie coś smakowitszego. Znowu jedziemy, znowu z Saili. Jeśli chodzi o zasięg, to tutaj z tego co widzę jest 4G+, czyli całkiem szybciutki internecik. Zaraz sprawdzimy, jak wygląda zużycie danych. Saili się wczytuje, zostało jeszcze 3,5 GB. Widzicie, no może naprawdę oszczędzać internecik, jeżeli zajdzie taka potrzeba. No i oczywiście włączyliśmy oszczędność danych na telefonie, żeby aktualizacja w tle się nie robiła, ani żadnej innej głupoty, no bo po co? Już wykonamy test, zobaczymy jak wygląda. To nawigacja cały czas jest potrzebna, bo akcja się dzieje, natomiast ja mam ten komfort, że tutaj wyjątkowo nie prowadzę, to mogę się pobijać i się pobawić. Co my tu widzimy? 40, 50, 60 megabitów na sekundę. Trochę przebiło przez chwilę. Zaraz będziemy mieli jakiś wynik. I tak stoimy na czerwonym. Oczywiście znowu Perodua. A tutaj co mamy? A, Honda. Ładne te Hondy. Wysyłanie się robi. Wyszło tam 64 i tutaj zobaczymy. 40 już tam mi się pojawia. Zaraz będzie upload u góry. 41, no 40 megabitów i widzicie, jesteśmy na H+, na Saili, tak więc elegancko. No i jesteśmy właśnie w Melaka, tak więc jest to miasto, już można powiedzieć, przecież jak najbardziej liczy sobie 1 000 000 mieszkańców, więc... Jeśli planujesz daleką podróż, to na pewno zdajesz sobie sprawę, jak ważny jest stabilny dostęp do internetu. Nawet jeśli do tej pory nie myślałeś o Saili, bo w końcu twój operator zapewnia już jakiś pakiet danych roamingowych, to skąd wiesz, jak dobre lub jak złe ma on pokrycie? Co jeśli w obcym kraju nagle zostaniesz bez internetu? Czy warto tak ryzykować? Przezorny, zawsze ubezpieczony i tu nawet niewielki pakiet Saili może uratować sytuację. Dlatego nie zapominaj, że z moim kanałem możesz zgarnąć 15% zniżki. Zainstaluj aplikację Saili, zaloguj lub zarejestruj się i już można przejrzeć dostępne pakiety na poszczególne kraje. Zastanów się, ile danych potrzebujesz i wciśnij kontynuuj. W polu kuponu wpisz TMHD, a zobaczysz, że ten obniży cenę końcową właśnie o 15%. Przy takim większym pakiecie to jak dobry obiad w Malezji za darmo. Zostaw lajka, jeśli podoba Ci się taka oszczędność. Warto też dodać, że korzystanie z roamingu u Twojego operatora może pochłaniać znacznie więcej danych. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Twój operator pobiera i wyświetla wszystkie reklamy, które napotykasz podczas przeglądania internetu. Jeśli tego chcesz, Saili może je zablokować, dzięki czemu nie tracisz cennych megabajtów. Ta funkcja zaoszczędza blisko 29% pakietu danych. Jesteśmy na kolejnym shoppingu i wciąż poszukujemy tego szamponu z wczoraj. Z całym szacunkiem dla mojej ukochanej, ale po tej akupunkturze nie czuję się jakoś specjalnie na siłach, tak więc zostanę na dole. O, jest tu nawet drugi Volkswagen. Skończyliśmy shoppingowanie, popatrzę na jakieś materace z nudów, w zasadzie to tyle. Za parking zapłaciliśmy 1 ringgit, ponieważ spędziliśmy tu dłużej aniżeli godzinkę. No i na chwilę spadamy do domu i chyba zabieramy rodziców mojej ukochanej, zabieramy klucze do nowego domu i w końcu zobaczymy, jak wygląda nowy dom. Pamiętacie te ciasteczka, które kupiła mama mojej ukochanej w shoppingu? Zacząłem je właśnie rozpracowywać. Zobaczcie,
jak one wyglądają. Absolutnie przepyszne ciasteczka. Zaraz je dorwę. Natomiast chciałem Wam pokazać brand. Coś takiego jak Childhood Biscuit w zasadzie. Tradycyjne przepisy. Tutaj w ogóle to mnie rozwaliło, że znajdź sobie jakieś bezpieczne schronienie, miejsce pod łóżkiem lub w szafie. Następnie zjedz te ciastka, zamknij oczy i zjedz te ciastka. Gratulacje, jesteś znowu 3-letnim dzieciakiem. Ogólnie całkiem drogi biznes z tego co widzę, 13,75 za taką małą paczuszkę, za kilogram 55 ringgit, więc to jest kupę hajsu. Tu możecie przeczytać właśnie cały brand, przypomina takie coś. Właśnie moja luba coś takiego jadła za dzieciaka i mi absolutnie pasuje. Nie są za słodkie, nie są świetne, chrupiące i bardzo przyjemny smak. Trudno opisać. Kiedyś będziecie, to na pewno musicie coś takiego kupić. Natomiast w małych sklepach można kupić je dużo taniej, bo tak bardziej tradycyjnie są też robione gdzieniegdzie. Mrówki, pająki, gekony, a nawet węże cenią sobie ciemne i spokojne kryjówki. Kryte buty pozostawione na ziemi mogłyby stanowić dla nich idealne schronienie. Umieszczając takie obuwie na podwyższeniu, znacząco zmniejszamy ryzyko, że nieproszeni goście zagnieżdżą się w naszych butach. Z kolei otwarte obuwie jest mniej atrakcyjne jako kryjówka, więc można pozostawić je na ziemi. Drodzy podróżnicy, ten odcinek kończy się nieco szybciej niż zwykle, ale mam ku temu świetny powód. Otóż kolejny zaczniemy od razu od wizyty w nowym domu rodziców. Porozmawiamy o kosztach zakupu takiej nieruchomości, o panelach słonecznych, cenach prądu oraz wielu innych fascynujących kwestiach. Na ten materiał czekaliście od dawna, ale nie zapomnijcie i pod tym zostawić stosownej łapki. Następny odcinek już wkrótce na www.techmaniachd.pl, no i na YouTube'owej playliście, którą odnajdziesz w linku w opisie.